Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, stanowiącej przepis na budowę i funkcjonowanie organizmów żywych. Aby móc przeprowadzić badania genetyczne, musimy wyizolować DNA, czyli wyciągnąć je z komórek. Materiałem wyjściowym do izolacji DNA może być niemal każdy materiał biologiczny. W naszym przypadku są to igły drzew. Na początku musimy zebrać materiał. Zapisujemy dane dotyczące obwodu pnia i lokalizacji. Za pomocą sekatora ucinamy fragmenty gałęzi, które chowamy do uprzednio opisanych kopert. Tak przygotowany materiał przechowujemy w temperaturze minus 20 stopni. W pierwszym etapie izolacji musimy rozbić ścianę igłoną komórkową, aby uwolnić DNA do roztworu. W zależności od rodzaju komórek i tkanek, ich dezintegracja może przebiegać na różne sposoby. Może być to np. wytrząsanie z metalowymi kulkami, czy tak jak w naszym przypadku rozcieranie w moździerzu z ciekłym azotem. Prawidłowe przygotowanie materiału determinuje wydajność i powodzenie kolejnych etapów izolacji DNA. W następnej kolejności musimy doprowadzić do uwolnienia DNA do roztworu i oddzielenia go od innych komponentów wewnątrzkomórkowych na tyle delikatnie, aby DNA nie zostało uszkodzone. W tym celu wykorzystujemy różnego rodzaju związki chemiczne. Wybór metody izolacji zależy od wielu czynników, np. od oczekiwanej czystości i jakości preparatu czy dalszego przeznaczenia próbki. Możemy wykorzystać odczynniki przygotowane samodzielnie lub kupić gotowe zestawy do izolacji DNA. W naszym przypadku używamy gotowych zestawów zawierających specjalne plastikowe kolumienki. Procedura polega na związaniu się DNA ze złożem, czyli adsorpcji DNA na kolumnie i następnie przemywaniu tej kolumny odpowiednimi roztworami w celu oczyszczenia DNA. DNA przechodząc przez złoże osiada na nim, podczas gdy zanieczyszczenia przechodzą nie wiążąc się. Ostatnim etapem jest wymycie oczyszczonego DNA z kolumny i następnie jego wytrącenie. Ważnym etapem po izolacji DNA jest ocena jego stężenia oraz czystości. W tym celu wykorzystuje się metodę spektrofotometryczną, która opiera się na pomiarze absorpcji światła przy odpowiedniej długości fal. DNA po izolacji jest rozpuszczone w roztworze, a zatem niewidoczne dla ludzkiego oka. Wizualizację oraz rozdział cząsteczek DNA o różnych wielkościach umożliwia technika nazywana elektroforezą żelową. Do próbek DNA dodajemy kolorowy barwnik. Następnie pipetujemy próbki na żel przypominający galaretkę. DNA ma ujemny ładunek, zatem w polu elektrycznym porusza się w kierunku elektrody dodatniej. Mniejsze cząsteczki migrują w żelu szybciej niż cząsteczki większe. Aby określić wielkość cząsteczek DNA w próbkach, na żel nakładamy także standard wielkości, czyli tzw. drabinkę. Po zakończeniu rozdziału elektroforetycznego przenosimy żel do aparatu, w którym będziemy mogli sprawdzić wynik naszego rozdziału. Wykorzystując światło ultrafioletowe, możemy zobaczyć rozdzielone cząsteczki DNA pod postacią ciemnych prążków na jasnym tle. Dalsze analizy zwykle wymagają powielenia tylko pewnych fragmentów DNA, tzw. markerów genetycznych. Zestaw markerów genetycznych to inaczej profil genetyczny. Umożliwia on np. identyfikację konkretnego organizmu, czy w naszym przypadku drzewa. Profil genetyczny jest bowiem unikatowy dla każdego organizmu żywego, dlatego nazywany jest genetycznym odciskiem palca. Z całej mieszanki cząsteczek DNA wyławiamy i powielamy te, które nas interesują.
wykorzystując technikę nazywaną łańcuchową reakcją polimerazy, w skrócie PCR. Próbki pipetujemy na specjalną 96-dołkową płytkę. Po dodaniu odpowiednich odczynników chemicznych płytka jest zabezpieczana folią, aby uchronić próbki przed odparowaniem, ponieważ powielanie DNA zachodzi w wysokiej temperaturze. Tak przygotowaną płytkę umieszczamy w urządzeniu nazywanym termocyklerem. Ostatni etap prac laboratoryjnych obejmuje ustalenie profili genetycznych. W tym celu wykorzystujemy sekwenator kapilarny. Tym sposobem przechodzimy z laboratorium do komputera i niezliczonych analiz danych genetycznych, aby rozszyfrować tajemnice DNA.